Po miesiącu od ostatnich nowości dotyczących Gothica Remake, w końcu dostaliśmy kolejne. Otóż mamy edycję kolekcjonerską Gothica Remake. Twórcy pokazali nam zwiastun prezentujący zawartość edycji oraz pojawiła się możliwość zamówienia kolekcjonerki przed premierą. Ale czy jest ona dobra? Jak pamiętacie, jakiś czas temu twórcy Gothica Remake zbierali pomysły na gadżety ze świata pierwszego Gothica. Padła wówczas masa propozycji, pomysły można było liczyć w setkach. Fani zakładali, że najbardziej popularne opcje trafią do edycji kolekcjonerskiej, na którą, nie ukrywam, bardzo czekałem. W końcu po niesławnej Arkanii seria Gothic miała otrzymać porządną kolekcjonerkę. Poza wspomnianą Arkanią, nasza ukochana seria ma jedyną edycję kolekcjonerską, mianowicie chodzi o Gothica 3. Niestety owa kolekcjonerka nie prezentuje się aż tak dobrze, dlatego dość mocno czekałem na to, co zaprezentują nam twórcy Gothica Remake. Bo to, że edycja kolekcjonerska się pojawi, było oczywiste. Jak ktoś oczekiwał wypasionej figurki, to niestety może być rozczarowany, gdyż w edycji kolekcjonerskiej takowej nie będzie. Plus cała edycja prezentuje się dość biednie. Główną atrakcją jest maska śniącego o dość pokaźnych wymiarach 34 na 24 cm. Niestety na obecną chwilę nie wiemy, z jakiego materiału została wykonana. Nie ukrywam, że gdyby był to metal, to prezentowałaby się naprawdę całkiem dobrze. Jednak coś czuję, że będzie to dość tandetny plastik, który wyglądać będzie bazarowo. Na domiar złego jest to tylko maska do zawieszenia na ścianę. Z tego co wiem, to w zestawie nie będzie dostępny żaden stojak, aby jakoś w sensowny sposób ją wyeksponować. Drugą rzeczą wchodzącą w skład kolekcjonerki jest skórzana bransoleta z tłoczonym logo Gothica. Sam design tego akcesorium niestety nie powala, wygląda jak pierwsza lepsza skórzana bransoletka. Gdyby zabrakło napisu Gothic, to nikt nie pomyślałby, że pochodzi z edycji kolekcjonerskiej. Jak już chcieli dać tego typu bransoletkę, to fajnie by było, gdyby nawiązywała swoim wyglądem do karwaszy z gry. Kolejną rzeczą w zestawie jest skórzany notes. Może nie wygląda jakoś specjalnie źle, tak chciałoby się, żeby swoim wyglądem przypominał jakąś książkę z gry. Podobnie jak w przypadku bransoletki, nie wyróżnia się niczym szczególnym, poza tym, że ma wytłoczoną maskę śniącego. Wystarczyłoby, że notes byłby stylizowany na przedmiot z pierwszego Gothica i w sumie byłby całkiem dobrym gadżetem w zestawie. Ostatnią rzeczą dodaną do edycji jest płyta CD ze ścieżką dźwiękową. Nic nadzwyczajnego, ale fajnie, że pojawiła się wersja w formie fizycznej, a nie cyfrowej. I to wszystko, jeśli chodzi o zawartość tej jakże wyczekiwanej edycji kolekcjonerskiej. Niestety zawartość nie zachwyciła fanów z serii, co widać w sieci, gdzie dają upust swoim emocjom i w sumie to się nie dziwię. Dla mnie zabrakło tak ważnej rzeczy jak medalion śniącego. Jeśli twórcy są aż tak leniwi, to mogli wziąć ten brelok z maską śniącego i dodać do niego rzemyk albo łańcuszek i od razu zainteresowanie tą edycją by wzrosło. Dodatkowo zabrakło mi steelbooka, który niejako stał się nieodzowną częścią współczesnych kolekcjonerek. Zabrakło mi też artbooka oraz tego, co było dodawane do podstawowych edycji wielu gier RPG, czyli mapy świata gry. Tak, w edycji kolekcjonerskiej gry z otwartym światem nie ma fizycznej mapy. Jednak osobiście wolałbym, aby w tejże edycji pojawiła się figurka przedstawiająca jakąś postać z gry. Czy byłby to kultowy Gomez czy Diego, to nieistotne. Fajne by było, gdyby edycja zawierała właśnie figurkę którejś z ważniejszych postaci. Nawet niespecjalnie trzeba było wytężać umysłu, aby coś takiego stworzyć. Wystarczy, że wzięliby postać Diego z okładki gry i dodali podstawkę. Kreatywności zero, a pewnie taka edycja przyciągnęłaby wielu fanów. Jeśli ktoś pomyśli, że edycje kolekcjonerskie od THQ Nordic są słabe, to przypomnijmy sobie pierwszego Alexa. Wówczas to dostaliśmy mapę świata gry na płótnie, soundtrack na płycie, wisiorek, artbook, no i to, na co wszyscy czekaliśmy, czyli figurkę Alba, który wcale nie wyglądał tak źle. I ta edycja kosztowała 120 euro. Dla porównania dam jeszcze edycję z Dying Light 2. Tam dostaliśmy steelbook, artbook, latarkę UV, mapę świata, 3 pocztówki, naklejki oraz figurkę. Co prawda ta wersja kosztowała 1000 zł, to musicie jednak przyznać, że jest ona, co by nie mówić, bogata w zawartość. A żeby było śmiesznie, to twórcy Kronik Myrtany przygotowali na 1 kwietnia edycję kolekcjonerską Kronik Myrtany. I wiecie co? Ta fikcyjna edycja kolekcjonerska prezentuje się zwyczajnie lepiej niż edycja kolekcjonerska Gothica Remake. A teraz zobaczymy, co oferują nam podstawowe edycje innych gier, w tym Piranii. I tak, podstawowa edycja Risen 3 Władcy Tytanów zawiera instrukcję, oczywiście nie jest kolorowa, ale jednak jest, całkiem duży plakat oraz to, co najważniejsze w grach RPG, czyli duża, powiedziałbym ogromna mapa na całkiem fajnym papierze. No i niestety tego zabrakło w edycji kolekcjonerskiej Gothica Remake.
Natomiast podstawowa edycja Wiedźmina 3 zawiera kompendium wiedzy oraz instrukcje. Poza oczywiście płytami z grą mamy jeszcze ścieżkę dźwiękową i gdyby było mało, to oczywiście jak na każdą ceniącą się grę RPG musi być mapa świata gry. Ta, choć mniejsza niż w przypadku Ryzyna 3, jest, powiedziałbym, jeszcze bardziej wizualnie estetyczna. Oprócz mapy są jeszcze naklejki. A teraz zobaczymy, co skrywa podstawowa edycja Cyberpunka w wersji na konsolę. Oczywiście podobnie jak w przypadku Wiedźmina mamy kompendium wiedzy o świecie. Z racji, że jest to RPG, to nie może zabraknąć mapy. I podobnie zresztą jak w przypadku Wiedźmina 3, tutaj również mamy naklejki, a gdyby tego było mało, to mamy jeszcze pocztówki. Sama uboga zawartość kolekcjonerki to jedna sprawa. Druga zaś to zbyt wysoka cena tej edycji, która została wyceniona na 200 euro. I w polskich sklepach cena kolekcjonerki waha się pomiędzy 860 a 900 zł. I w końcu trzecia sprawa. Na stronach internetowych widnieje przybliżona data premiery 31 grudnia bieżącego roku. I tutaj przegięła się pała goryczy. Twórcy dość oszczędnie publikują wszelakie informacje dotyczące stanu prac nad grą i poza ogólnikami to tak naprawdę niewiele wiemy. Żeby nieco rozjaśnić sytuację i zobaczyć jak gra w ogóle wygląda, to musimy zaczekać na pierwszy gameplay, a niestety nie zanosi się na to, że Alchemia w najbliższym czasie opublikuje materiał z rozgrywki. A to nie najgorsze, bo sprzedają kolekcjonerkę, a nie mamy jeszcze daty premiery, więc słaba zawartość edycji kolekcjonerskiej, wysoka cena, brak gameplayu oraz daty premiery niespecjalnie dobrze wpływa na wiarę fanów serii co do remake'u. Wracając do kolekcjonerki, to wywołała ona niemałą burzę w internecie i niestety raczej mało prawdopodobne, aby twórcy coś z tym tematem zrobili. O ile płyty z grą jeszcze nie istnieją, to zawartość kolekcjonerki już tak, więc raczej mało prawdopodobne, że za niedługo zobaczymy lepszą wersję, gdyż tą obecną z pewnością ktoś kupi. Więc żeby być fair wobec osób, które zamówiły tą edycję, THQ Nordic musiałoby zwiększyć cenę tej lepszej edycji, a to byłoby już przegięcie. Niestety edycja kolekcjonerska Gothica Remake to, mówiąc krótko, nie wypał. Miejmy nadzieję, że sama gra będzie przynajmniej dobra. Zaś samą sytuację może uratować pokazanie gameplaya. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! No to witamy na pokładzie.